are you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia pierwszego, premierowego odcinka z gry Sherlock Holmes The Awakened. Moi drodzy, gra ta nie jest to świeża produkcja wbrew pozorom. No oczywiście premierę miała bodajże 2 dni temu, aczkolwiek jest to remake gry z 2006 roku. Tak jest, żyjemy obecnie w erze remake'ów. Co druga gra, która ma premierę, to remake. Aczkolwiek, jeśli chodzi o Sherlocka Holmesa, no ja jestem ciekaw, jak to wyglądało, bo przyznam szczerze, że w oryginalną grę nie grałem, tak więc jaram się mimo wszystko. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Z tego, co wiem, będziemy tutaj mieli połączenie Sherlocka Holmesa z, że tak powiem, twórczością Lovecrafta, ponieważ właśnie mniej więcej w tych okolicach ma się kręcić ta produkcja. No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Ja jestem strasznie ciekaw, mam nadzieję, że wy również, tak więc lećmy, nie przeciągajmy. Pamiętajcie tylko, jeżeli się podoba, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Piszcie w komentarzach oczywiście, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Sherlock Holmes The Awakened. Widmo nad Londynem. Rozdział 1. Baker Street, czyli ulica, na której Sherlock Holmes mieszkał, nie? Tutaj wyglądem postacie będą się z pewnością różniły od tych postaci, które znamy z gry Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Bo w sumie tylko tą część ogrywaliśmy u mnie na kanale. My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. To see what the postman brought today. No i dobra, tak w ogóle z ciekawości przyglądam się odnośnie pokoju, bo wizualnie widzę, że on jest bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w Devil's Daughter. Znaczy układ pokoju, sam pokój, wszystko jest takie samo, oprócz rozmieszczenia mebli oczywiście. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. No dobrze. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. London Advertiser z 28 września 1882 roku. Nastroje w relacjach angielsko-szwedzkich stały się bardzo napięte po serii niefortunnych wydarzeń podczas niedawnej wizyty szwedzkiej księżniczki Ildur w Londynie. Najgłośniejszym skandalem okazało się niewyjaśnione zaginięcie ochroniarza księżniczki Ildur. Wielka hańba dla brytyjskiego korpusu dyplomatycznego. Wieloletni członek jej najbliższych kręgów skorzystał z okazji, aby pozwiedzać po służbie Londyn, ale nigdy nie wrócił z nocnego spaceru. Rzecznik policji zapewnia redakcji Advertisera, że z pewnością odnajdą ochroniarza, gdyż jest on jaskrawym przykładem skandynawskiego kanonu piękna.
Takiego człowieka łatwo zauważyć w tłumie, wśród innych dżentelmenów w klubie, bądź wśród pięknych słowików, które dotrzymują im towarzystwa. Local gossip, all of it uninteresting. Okej. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Aha, czyli ruszamy do kubła na śmieci, tak? Baker Street. O, mamy kubeł. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Dobrze, tutaj mamy możliwość właśnie się przebrać, żeby lepiej wpasować się w tutejszą pogodę. O, to mi się podoba. Biorę. Od razu biorę. Kapelusze. Holmesowy, tak. Nie. Pingli, nie. Nie, pingli, nie. Wąsiska. O. To już mamy. Nie będziemy się tam... A, to jest Watson. Dobra. O. Doktor. I tak niech będzie. O, proszę. Teraz wyglądamy bardziej po Sherlock Holmesku. Przepraszam was najmocniej. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. No. Młody. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. No dobrze, czyli mam chyba co pamięć nowe pytanie. Proszę mi to pokazać, a co kaman? Aha. Książka od Barnesa. I tu... No czekaj. Zeznanie gazeciarza. I książka od Barnesa. Barnes, miejscowy sprzedawca książek. Aha. Gazeciarz twierdzi, że podejrzany mężczyzna niósł ze sobą stertę książek, a dzisiaj rano pan Barnes, miejscowy księgarz, dostarczył powieść Watsonowi. Kolec z kaktusa. Jako narzędzie zbrodni, głośny huk. Powinniśmy pójść z wizytą do pana Barnesa. Okej.
Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Posiadłeś stenujka. A, chyba... Czekaj, to my tędy, czy nie tędy? Coś mi się... Nie wiem, mam wrażenie, jakbym już tu kiedyś był. O, księgarnia Barnesa, fajnie. Dobra. Good morning. A co to są za jakieś rzeczy? Skoro możemy, to... Dobra. I could hardly imagine anything more macabre. Dzień dobry. A, będziemy robili profil postaci, ale fajnie. Tak jak kiedyś było. Znaczy w tamtej grze poprzedniej to też występowało. Aha, efekt przepracowania. Już gazetowy. No. Nic tu więcej. Kolano. Ból w lewej nodze. Co? I buty. Aha. Pan Barnes ma pod oczami ogromne worki. Są wynikiem stresu oraz małej ilości snu. Od niedawna kuleje, zapewne w wyniku napadu. Nosi buty na obcasie, aby zrobić wrażenie wyższego, czy też silniejszego, zapewne aby uniknąć kolejnych przypadków przemocy. Pan Barnes otrzymuje od kogoś pogróżki. Może być wplątany w spisek przeciwko mnie. Pracocholik. Pan Barnes kuleje, ma spore worki pod oczami, skutek wielu godzin intensywnej pracy. Nie jest zbyt pewny siebie i próbuje wydać się wyższym niż jest poprzez noszenie butów na obcasie. To mało prawdopodobne, aby ktoś taki mógł być wplątany w próbę zabójstwa, nawet jeśli atrament na jego dłoniach sugeruje, że to on odpowiada za zniszczenie gazety. Mimo wszystko, pan Barnes może być nieświadomym pionkiem w większej zagrywce. I tak mi się wydaje, ja bym wziął tego pracocholika, bo jakoś tak... No nie wygląda mi on na spiskowca, no ale dobra, no wszystko się okaże, dobrze. Dobrze. Mr. Barnes, a word. I uciekł. Oh, for goodness sake. Okej. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. W sumie to jestem bardzo ciekaw, dlaczego on tak uciekł, nie? Bez niczego. Proszę, katalog roślin egzotycznych. Katalog egzotycznych roślin na ladzie u Burnsa. Tytuł brzmi Wieczne rośliny na wieczną miłość. Interesujący, nieprawdaż? Co? Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. To są te drzwi, ale... Apologies, Aha. but I can't hear you. Please come back later. I tutaj coś było jeszcze. O nie, tu nie chodzi o te książki pod szybą, ale o te książki tutaj. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign.
Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. O, The finest view London has to offer. dziękujemy. Watson? Coś wydedukowałeś? Dobra, wychodzimy. Może pani ma nam coś do powiedzenia, bo to w końcu na panią Hello there. było skierowane wszystko. Lily, I know, not very original. Kaktus. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Familiar. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Aha. Pięknie, dobra, mamy wszystkie elementy. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Dobra, musimy się pani przyjrzeć, to na pewno. Kolejny profil. Poprawa wyglądu, dobra. Unika kontaktu wzrokowego lub jest rozproszona, okej. Niezwykle jak nastrój do pracy. Pamięć po zmarłym mężu, czyli taka brosza. Buty. A, czyściutkie buty. No dobrze. Pani Fleming używa makijażu, aby ukryć załzawione policzki. Jej ubrania są wykonane z drogiego materiału, który nie nadaje się do pracy. Na jej butach nie ma śladów błota. Zapewne je przebrała, gdy dotarła do pracy. Próbuje zakopać poczucie straty poprzez noszenie ekstrawaganckich strojów, ale nadal nosi broszkę żałobną po zmarłym mężu. Jej spojrzenie, zawsze nieobecne, zdradza jej wycofany stan emocjonalny. Należy stwierdzić, że pani Fleming nadal próbuje się pozbierać po tragicznej stracie małżonka i gotowa by żyć dalej. Przepraszam. Gotowa by żyć dalej, czyli pani Fleming nosi broszkę żałobną, aby pamiętać o zmarłym mężu, ale próbuje żyć dalej. Jej ubrania są wykonane z drogiego materiału, który nie nadaje się do pracy. Na jej butach nie ma śladów błota. Zapewne je przebrała, gdy dotarła do pracy. Jej oczy nieustannie śledzą ulicę, jakby czekała, czegoś szukała. Być może na kogoś czeka. Pan Fleming pielęgnuje pamięć o zmarłym mężu, ale mimo wszystko próbuje żyć dalej, ułożyć sobie życie, co sugerować może jej strój oraz makijaż. Być może próbuje przyciągnąć czyjąś uwagę, albo po prostu nauczyła się znów kochać sama siebie. No i ja bym się tutaj skłaniał, że to gotowa by żyć dalej, wiecie? Zobaczymy. No zobaczymy, czy to nam coś da, czy nie. Czy w ogóle trafiliśmy? Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Dobrze. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I don't know anything about this, sorry. What do you make of the Dobra, flowers te in barn shop kwiatki.
Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Fajnie, że można sprawdzać wszystkie możliwe rzeczy. I don't know anything about this. Nic się nie dzieje z tego tytułu. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. No dobrze, i to co, już koniec? To be fair, my flowers could Koniec rozmowy naszej. My teraz musimy do pana Barnesa iść z powrotem chyba, tak? Czy nie? W ogóle tam nowe właśnie, nowe dedukcje, tu się nam pojawiają. Więc sprawdźmy tak. Katalog. Dlaczego Barnes zachowuje się tak dziwnie? Dobra, katalog dajmy. Zwiędłe kwiaty na widoku. Coś nam daje. O proszę, dwie rzeczy już zostały. Więc teraz tak. Może na sprzedaż. Nie. Kaktus w pękniętej doniczce. Tak jest, mamy to. Pan Barnes kocha panią Fleming. Barnes wystawia w oknie bukiet zwiędłych kwiatów, aby przyciągnąć uwagę pani Fleming, kwiaciarki. Ma on nadzieję, że przyjdzie ona do jego sklepu, aby doradzić mu w kwestii ich podlewania. Być może jest to symbol jego desperacji. Barnes anonimowo dał jej w prezencie kaktusa, którego zamówił z katalogu, jaki znalazłem na jego ladzie. To dość kontrowersyjny wybór, ale dla Barnesa jest symbolem wiecznej miłości, gdyż w katalogu kaktusy opisane są jako nieśmiertelne. Oczywiście jest to ten sam kaktus, który został upuszczony na mój egzemplarz The Strand pod drzwiami 221B Baker Street. Czas poznać tę historię w całości. No i git. No i git, czyli trzeba porozmawiać. Perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. No i pięknie. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive.
Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I o to chodzi, no. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Czyli coś czuję, że będziemy do niego przychodzić, żeby nam tłumaczył pewne rzeczy, jak będziemy mieli jakieś starożytne transkrypcje i tak dalej. Zobaczymy. Dobrze. The Strand z 28 września 1882 roku. Eksplozja saletry zatrzęsła dokami. Osoby przebywające w zeszłej nocy w porcie londyńskim zostały wyrwane z błogiego odpoczynku przez głośne wybuchy i czerwony dym, zakłócające ich spokój. Statek handlowy Moskwa, który zacumował przy molo N3 wczesnym wieczorem i miał w planach płynąć do Europy, stanął w płomieniach po kilku eksplozjach z rzędu. Władze portu nie skomentowały jeszcze sprawy. Nie wiadomo także, czy na pokładzie znajdowali się członkowie załogi. Naoczni świadkowie twierdzą, że widzieli, jak do rzeki wylewa się saletra, ale obszar został zamknięty dla robotników i szerokiej publiki. Wygląda na to, że na pełen obraz sytuacji będziemy musieli jeszcze zaczekać. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. No i co, moi drodzy, więc to by było na razie na tyle. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. No dobrze, czyli musimy wyruszyć do posiadłości Stenwicka. My już tam mamy mniej więcej zaznaczone, gdzie to jest. Aczkolwiek zajmiemy się tym już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na ten kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. A mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! You're right. Let's go.